Witam, to jest wideo z jazdy próbnej Zeekr 7X, wersja Privilege. To auto jest na liście moich potencjalnych zakupów i jest to już ostatnie auto, które będę testował, zanim podejmę decyzję. 630 chyba 9 koni, od 0 do setki 3,8 sekund i to jest dosłownie aż niesamowite, jak motoryzacja się zmieniła, gdzie rodzinne samochody, gdzie rodzinne SUV-y mają przyspieszenie tyle samo co sportowe samochody. Jedna rzecz taka, co jest dosyć śmieszna już na początku, to to, że tych drzwi nie otwiera się tutaj tą klamką. Drzwi się otwiera tutaj tym przyciskiem. Także całe szczęście, że tego rozwiązania nie ma w tej wersji, którą ja chcę kupić. To jest w tej najwyższej. Ale już taki absurd się zrobił, że klamki to właściwie już atrapa. A wymyślałem jakieś inne rozwiązania. Pierwsza rzecz, jaka zaskakuje w tym samochodzie, to są materiały. To jest naprawdę pierwsza klasa. Wszystko jest premium. Wszędzie, gdzie dotykam, jest jakiś fajny materiał. Miękko, tu jest miękko. Tu jest, no dosyć, znaczy to jest miękki materiał, tylko taki sztywny, można powiedzieć. Ta wstawka jest cała miękka. Wysoka jakość przycisków. Kierownica. Wszystko tu jest premium. Cały ten kokpit, jak tu się siedzi, jest naprawdę fantastyczne wrażenie. Naprawdę nie ma się do czego tutaj przyczepić. Na dole tutaj jest wyścielone, miękki plastyk tak samo jest. Tu jeszcze jest jakaś gumowa wstawka na samym dole. Rewelacja. Ten wyświetlacz przede mną tak samo pięknie pasuje do tego wnętrza. I nie wiem, czy będzie, raczej chyba nie będzie widać, ale head-up display to jest największy head-up display, jaki widziałem. Przepięknie wygląda. Może podczas jazdy będzie lepiej widać. Rewelacja. Jeszcze przysiądę się na tym siedzenie. O, zapomniałem. Znowuż tutaj się otwiera tak. Mnóstwo miejsca na nogi. Całe moje stopy się mieszczą pod siedzenie. Fotel jest ustawiony pode mnie. Ja mam 1,83 m. Materiały z tyłu tak samo dobrej jakości jak z przodu. Tutaj tak samo jest wyłożone, wyścielone na dole. To będzie świetny samochód na długie podróże. Zacznę od tego, że to auto to worek niespodzianek i to takich naprawdę pozytywnych niespodzianek. Przed samą jazdą próbną, jak rozmawiałem ze sprzedawcą, to zaczął mi opowiadać, że Zeekr tworzył to auto z myślą o wygodzie, jakości i tak dalej. Więc sobie pomyślałem, o, to będzie bujało pewnie jak na Titanicu, a układ kierowniczy będzie gumowaty. Ale naprawdę nic bardziej mylnego. Zawieszenie to pierwsza miła niespodzianka. Zdecydowanie lepiej niż sobie to na początku wyobrażałem. W tej najwyższej wersji, co dostałem na próbę, jest zawieszenie elektroniczne, adaptacyjne. Bardzo dobrze jeździ po nierównościach i nadal jest sztywne i dobrze się prowadzi. Ja powiedziałem, jest takie jędrne. Na drogach, których jeździłem też innymi samochodami, zdecydowanie najlepiej przejeżdżało po dziurach, przez tory kolejowe i po takich łączeniach na moście. Dosłownie przepływało przez to. Niestety wersja long range, którą ja jestem zainteresowany, ma zwykłe zawieszenie i nie wiem jak się sprawuje. Niestety nie mogłem tej wersji przetestować, bo tylko mieli Privilege do testów. Układ kierowniczy to kolejne wielkie zaskoczenie. Spodziewałem się, że będzie coś na wzór Xpeng G6, czyli takie bardzo sztuczne, odczepione od rzeczywistości. I tak sobie pomyślę, że przez ostatni rok, jak jeździłem wieloma autami, wszystkie miały
złe albo gorsze układy kierownicze i właściwie do momentu, kiedy przejechałem się Teslą, to straciłem nadzieję, że jeszcze produkują auta z dobrym układem, a to auto jest kolejnym przykładem, że jednak można zrobić dobry układ kierowniczy i to mnie bardzo cieszy. Jest dość ciężki, ale w bardzo dobrym tego słowa znaczeniu i właśnie to lubię w układach kierowniczych i przede wszystkim czuję, że mam pełną kontrolę nad autem. Wiem, co się dzieje, jeśli skręcam kierownicą. Kierownica, mimo że jest taka splaszczona u góry i na dole, to tak jakoś zawsze wolę okrągłe kierownice, to bez dwóch zdań, ale tu akurat to splaszczenie mi nie przeszkadza, tak jak na przykład owalna kierownica w Xpengu, tam mnie strasznie irytowała. Oczywiście to jest subiektywne, bo pewnie wiele osób nawet nie zastanawia się, jaki jest układ kierowniczy w samochodzie. Założę się, że pewnie wziąłbyś sąsiada czy sąsiadkę, to nawet by o tym nie pomyślała. Kolejna rzecz, która tak samo zaskakuje, co już wspomniałem na początku, to ten head-up display. Jest naprawdę super ogromny, co niestety nie widać na kamerze, bo jest wszystko filmowane szerokokątnym obiektywem i wszystko się wydaje o wiele bardziej oddalone, ale ma się uczucie jakby, nie wiem, jak to była jakaś projekcja kinowa. Naprawdę jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Ogólnie to auto jest genialne pod względem prowadzenia, jeśli chodzi o kategorię SUV-ów. Widoczność jest rewelacyjna, jest wąski słupek A. Widoczność bym powiedział, że jest najlepsza zdecydowanie najlepsza ze wszystkich aut, które testowałem. Dobra pozycja za kierownicą, wygodne fotele, są bardzo szerokie, ale nie mają za dobrego wsparcia po bokach, ale nadal się wygodnie siedzi na nich. Są trochę takie bardziej, jak to powiedzieć, kanapowe, ale nie miękkie kanapowe, tylko się czuję, jakbym siedział bardziej na kanapie. A przyspieszenie jest naprawdę brutalne. To jest niby 0 od setki w 3,8 sekund, ale działa to trochę inaczej niż w Tesli, bo w Tesli jest takie szarpnięcie od samego początku i później wszystko to słabnie, a w tym Zeekr uczucie jest takie jakby coraz bardziej wbijało w fotel. Dłużej to trwa i daje wrażenie mocniejszego auta. Zresztą pewnie jest, bo przyspiesza o pół sekundy szybciej niż Y. Z innych pozytywnych rzeczy to jest oczywiście to szybkie ładowanie, bo to jest chyba 14 minut, 11 minut jest chyba z tą małą baterią, a long range ma 14 minut albo może 13, nie jestem do końca pewien. I tak jak wspomniałem, to chyba było w recenzji Xpenga, że to auto i Xpeng to są właściwie jedyne auta w Europie, które potrafią się tak szybko ładować. Ja ogólnie i tak będę się ładował w garażu, czyli zbytnio na to nie zwracam uwagi, ale wiadomo, że lepiej niech się ładuje szybciej niż dłużej. Chociaż mam zamiar jechać, na pewno pojadę tym samochodem na jakąś dłuższą trasę do Polski, może Czechy albo nawet do Chorwacji, no to wtedy się zdecydowanie to przyda. Tylko z drugiej strony ja tak muszę robić przerwy mniej więcej po jakichś, nie wiem, 3 godzinach jazdy. Najdłużej, ile udało mi się przejechać samochodem bez przerwy, to było jakieś 4,5 godziny i czułem się zdewastowany, bardzo zmęczony. Więc w ogóle nie mam problemu, żeby stawać częściej na odpoczynek. Jeśli chodzi o minusy, no to naprawdę jest ciężko znaleźć jakieś wady tego samochodu. Migacze zauważyłem, to jest jedna z pierwszych rzeczy, jakie zauważyłem, że migacze też są takie zero-jedynkowe, jak już w innych takich współczesnych samochodach i często nie wyłączają się jak już skręcę. I też bym chciał większe napisy na tym ekranie Infotainment System.
są może trochę za małe jak na mój wzrok. Co prawda ja mam trochę wadę wzroku i powinienem już nosić okulary, ale nie jestem pewien, czy jest opcja, że można powiększyć czcionkę na ekranie. A sprzedawca niestety też nie wiedział, czy można to zrobić, czy nie. Nie miałem zbytnio czasu, żeby pobawić się tym systemem infotainment, bo ogólnie jak testowałem te inne samochody, no to byłem w salonie często parę dni wcześniej i siedziałem i tylko bawiłem się tym systemem infotainment i sprawdzałem różne funkcje, co mi się podoba i co mi się nie podoba. A tutaj niestety w mieście, w którym mieszkam, nie ma oficjalnego salonu Zeekr, tylko jest tak zwane delivery center, że nie masz możliwości tam przyjść i tylko posiedzieć sobie w samochodzie, no i się pobawić. Więc nie wiem, czy jest dobry, czy nie jest dobry. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Wyciszenie może nie jest jakieś super. Spodziewałem się jednak, że będzie trochę lepsze. Nie zdążyłem też sprawdzić, czy ma podwójnie klejone szyby, czy nie. Ale uważam, że no tak średnio było. Spodziewałbym się trochę więcej. Nie, że było głośno, bym powiedział, że coś na podobnym poziomie jak Tesla. Gorzej niż w Xpengu. Całą jazdę próbną mógłbym podsumować, że to jest genialny samochód. Naprawdę ciężko znaleźć jakąś wadę, a zalet jest bardzo dużo. Żałuję tylko właśnie, że tak mało czasu mogę spędzić. To auto jest oblegane przez klientów i dużo osób wypożycza je na jazdy próbne. I przede wszystkim żałuję, że nie miałem okazji przejechać się tylko wersją long range, bo właśnie taką chcę kupić. A nie chcę nic kupować w ciemno, że tak powiem.